Szczelność, jeszcze raz szczelność. To jest urządzenie do badania szczelności budynku. Badanie Blower Door jest doskonałym narzędziem do zweryfikowania jakości wykonania budynku. Kierujemy dym na nieszczelności. Patrzymy, czy po drugiej stronie mamy jakiś dymek. Im bardziej szczelny budynek, tym bardziej energooszczędny, tym bardziej komfortowy, mniej przeciągów, więcej pieniędzy zostaje w kieszeni inwestora. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień na budowie. Jestem z panem Maciejem Sępińskim oraz z panią Kasią. I my jesteśmy tutaj po to, aby zrobić test Blower Door. Co to jest? Opowie nam pani Kasia i przeprowadzimy sobie wspólnie ten test. Natomiast pan Maciej zacznie od wprowadzenia. Proszę mi powiedzieć, co to za dom? Bo z tego co wiem, jest to dom podobny do pańskiego domu. Tak, to jest dom budowany w technologii takiej jak mój obiekt, też zawiera gruntowy wymiennik i to, co najważniejsze, jest to dom pasywny. W domach pasywnych, tak jak już Państwu tłumaczyłem wielokrotnie, jedną z najważniejszych cech to jest szczelność, jeszcze raz szczelność. Żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście dom jest szczelny i nie ma jakichś technologicznych ubytków podczas jego eksploatacji, robi się badanie Blower Door. Blower Door to jest badanie szczelności, czyli w tym budynku będzie się robiło raz nadciśnienie, drugi raz podciśnienie. Tu dokładnie pani Kasia to opowie. Pani Kasia jest specjalistką w tej dziedzinie. Znamy się już sporo lat, wiele obiektów wspólnie oglądaliśmy, jak to wszystko wygląda. Były problemy w domach drewnianych przy nieszczelności, w domach z silki, z tynkami i tak dalej. Jest to troszkę korzystniej. Może bym przedstawił Kasię, abyś Kasiu plecy pokazała. To właśnie firma pani Kasi realizuje to. To co, to by było tyle wprowadzenie. Jesteśmy w Wielkopolsce na budowie mojego syna, a że to wszystko jest realizowane, no synowi nie proponowałbym rozwiązania, które jest nietrafione, więc też możecie Państwo sobie wziąć poprawkę na to, że tu jesteśmy i tu zrobimy badanie, pokażemy. Pani Kasia opowie, jak się to wszystko realizuje. Dzień dobry Państwu. To jest urządzenie do badania szczelności budynku, ponieważ budynek, jeżeli posiada system wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej, czyli konkretnie tu jest rekuperacja, a taki system muszą posiadać domy energooszczędne i domy pasywne, to budynek powinien być szczelny. Żadne jakby powietrze nie powinno dostawać się do budynku przez nieszczelności. Badanie Blower Door jest doskonałym narzędziem do zweryfikowania jakości wykonania budynku pod względem szczelności. Im bardziej szczelny budynek, tym bardziej energooszczędny, tym bardziej komfortowy, mniej przeciągów, więcej pieniędzy zostaje w kieszeni inwestora, ponieważ nie płaci za nawiewające powietrze, za ogrzanie go. Także teraz w tej chwili będę instalowała drzwi szczelne, tutaj takie czerwone. Aha, czyli mamy taką jakby ramę, którą wstawiamy w otwór drzwiowy tutaj akurat i wstawiamy potem nasz wentylator, urządzenia mierzące, mierniki, komputer i będziemy wykonywać nadciśnienie i podciśnienie, czyli będziemy najpierw wyciągać powietrze z budynku, a potem będziemy to powietrze do budynku wpuszczać. Musimy utrzymać stałą różnicę ciśnienia 50 paskali i przy takim ciśnieniu
zostaje zmierzony współczynnik krotności wymian, który mówi o tym, ile powietrza wydostaje się przez nieszczelności. Badanie wykonuje się na etapie wykańczania budynku. No tutaj już mamy etap budynku gotowego do użytkowania i musimy przygotować go w taki sposób, żeby wszystkie celowo wykonane otwory zaślepić, tak? Czyli zamykamy otwory wentylacyjne, zalewamy wodą albo zamykamy korkami otwory kanalizacyjne i otwory rury z wodą, tak? Rury do wody. I tak przygotowany budynek oczywiście zamykamy wszystkie okna szczelnie, poddajemy badaniu. Okej, czyli rozumiem, że rekuperator zostanie zaślepiony w jakiś tam sposób, zaraz to pokażemy. Tak. Anemostaty. Jeżeli zamkniemy rekuperator w miejscu tutaj, gdzie jest urządzenie, to anemostatów już nie musimy zaklejać, tak? Aha, bo odetniemy powietrze tutaj na rekuperatorze. Tutaj mamy jeszcze czerpnię gruntowego wymiennika ciepła, którą też przed chwilą owinęłam folią, zamknęłam szczelnie. Także teraz jeszcze pozostały tutaj otwory wentylacyjne, wyrzutni. Muszę ją zakleić. A potem zobaczymy jeszcze, jak to wygląda przy drzwiach czy oknie otwieranym. No tu mamy, bo nie mamy tutaj teraz takiej temperatury w środku użytkowej, tam 20 stopni. Mamy tyle, co jest na 17 tej ścianie. mamy tu, 17, o, tak? 5. 16,5, 17. I widać, jakie jest osłabienie już na ramię okna, tak? Tu jest bardzo dobrze, ale, bo mamy o 2 stopnie mniej, tak? Na oknie. 2 stopnie, a nie 7, 8 i już by były skropliny, prawda? Tak, nie mamy tego punktu rosy. Także No. tu I teraz Pani możemy Kasiu, sobie na drzwi otwierane tu będzie gorzej, prawda? Bo na uszczelce takiej... Tak, może być gorzej. Tutaj jesteśmy jeszcze przed użytkowaniem, przed regulacją tych okien, ale już widać, że na przykład tutaj w tym miejscu na dole mamy... Nie wiem, czy to będzie widać, także proszę nam zinterpretować i powiedzieć, co tu jest napisane. Tu mamy taką kropeczkę na oknie, laserem. I tutaj właśnie na oknie, jakby Pan pokazał, drzwi. Tutaj pokazuje, gdzie mamy tą nieszczelność. Tu nam ta nieszczelność w formie takiej ciemniejszej barwy, tak, koloru, pokazuje niższą temperaturę po prostu, tak? Tu mamy zakres temperaturowy od 12 do 17 stopni i tu mamy gdzieś w granicach 12,9, tak, stopnia. I tutaj mamy narożnik okna, to też... Tutaj mamy to samo. To samo. Mamy, jesteśmy tutaj, w tym punkcie i a proszę mi powiedzieć, czy zwykły użytkownik może sobie poprawić takie nieszczelności, jeśli chodzi o okna? Tak. To jest kwestia wyregulowania jeszcze. Kwestia wyregulowania, sprawdzenia, czy coś z uszczelką się nie stało, może się podwinęła, może jest gdzieś przerwana. A może trzeba dołożyć coś na nią, żeby była szczelność większa? Tak. To jest, nieszczelności mogą być w konstrukcji okna, ale mogą być też na montażu okien, tak? I wówczas najlepiej wtedy takie badanie przeprowadzać jeszcze na etapie, kiedy jeszcze nie są wykończone wnęki, tak, do końca tynkiem, tylko widoczne są taśmy wewnętrzne, paroizolacyjne i jeszcze wtedy można coś poprawić. Ale tutaj, jeżeli chodzi o montaż, jest ok, bo tu mamy widocznie całe równomiernie mamy okno wygląda. Natomiast tutaj możemy nawet podejść w momencie i sprawdzić ręką, czy rzeczywiście jest to nieszczelność. Tak, ja tutaj czuję lekki przepływ powietrza. Infiltracja powietrza. Lekką infiltrację i tutaj też. Możemy to jeszcze potem zwizualizować za pomocą dymu. Tylko wtedy muszę obrócić wentylator i puścić powietrze w drugą stronę. Żeby było nadciśnienie w budynku, prawda? Tak, żeby było nadciśnienie i wtedy... Z zewnątrz, jeżeli by były, to jakbyśmy, Panie Damianie, wyszli, to byśmy mogli zaobserwować, jeżeli gdzieś by była nieszczelność, czy nawet w tym samym miejscu możemy sobie sprawdzić to, co pokazuje kamera, co pokaże nam dym. Wychodzący,
Tu wewnątrz będziemy mieli zadymione pomieszczenie, nadciśnienie i wysyłanie tymi nieszczelnościami dymu. To określa się, czyli dla wykonawcy wtedy określa się, bo szczególnie jeszcze w miejscach, gdzie są instalacje, przechodzą i tak dalej, to wtedy wychodzą mostki cieplne i nieszczelności. I to realizatorzy inwestycji, czyli wykonawcy powinni to usunąć. Mogą jeszcze być nieszczelne tutaj gniazdka na ścianach zewnętrznych, ale tutaj jest wszystko ok. Sprawdzam to tak, że przykładam wierzch dłoni, albo również sprawdzam to kamerką i jak tutaj mamy laserek, tak, i tutaj nie mamy żadnych zmian temperatury, nie jest nic niepokojącego, tak? No czasem zdarza się, że tam dobrze wieje z takiego kontaktu. Oj, czasem zdarza się, zwłaszcza gdy budynek jest budowany z kratówki, tak? Czyli z tego tam poryzowanej cegły. A tutaj jest budynek zbudowany ze silki, tak? Ze silki, tak. Dlatego jest to mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia takich nieszczelności. No i jeszcze też nieszczelności zdarzają się na styku ściany z podłogą, ale też tutaj wszystko mamy ok. Tutaj mamy naszą kropeczkę i ona sobie tam idzie, o. I tu patrzymy, jakby żadnych zmian takich temperatury też nie mamy, bo mamy na ścianie 16, no to taki... A roślinka cieplejsza widzę jest, roślinka, prawda? tak. O. Soki cieplejsze są, o. A tutaj mokra ziemia, także tutaj wszystko też dookoła jest w normie. A proszę jeszcze najechać na anemostat, ciekawy jestem. Anemostat, no to na przykład na ten. Tu jest nawiewny. O, nawiewny. No to ciepłe powietrze, Tak. bo tu był, przed badaniem było włączone rekuperacja i jeszcze pozostał ciepły, nie? Ale my mamy wyłączone w tej chwili to wszystko. Mamy 2 stopnie więcej. My to wszystko mamy wyłączone. A proszę jeszcze wyciągowy rzucić okiem. Który to jest? Ten, tak? Ten. O, i tu będzie zimniejszy. Tak, tu jest troszkę zimniejszy, nie? O, tu mamy tam o stopień, W tak? tym momencie rekuperacja nam nie działa. Tak, w tym momencie nam nie działa. Możemy iść zobaczyć jeszcze do tej kotłowni, że tak powiem, i zobaczyć teraz kamerką, czy tu są jakieś niepokojące rzeczy, co już żeśmy zlokalizowali ręcznie. O, tu mamy, jesteśmy tu, tak, i mamy... Widać niedoskonałość. Widać tutaj spadek temperatury na tym połączeniu rury. Ten, który poprzednio był pomarańczową taśmą zaklejony, prawda? Tak. Czyli tutaj wymaga to naciągnięcia tej izolacji pod sam Czyli Pani sufit. Kasiu, wniosek taki, że unieruchomiliśmy powietrze, tego. uszczelniliśmy infiltrację, ale spadki temperaturowe są znaczne i to na kamerze, prawda? Tak, tak. I to widać, nie? Także tutaj trzeba to ocieplić, tak? No tutaj też jest niższa zaklejony temperatura, tylko. ale jest zaklejone, w tej chwili jest wyciągnięta ta rura. No, także to tak to wygląda. Ale jeszcze jedno, Pani Kasiu, tu wydawało mi się, że Pani odczuwała ruch powietrza w tym jednym gniazdku. Tak, chyba mi się tak może... wydaje, albo w tamtym, nie wiem. Nie, tu w tym chyba. W tym? Tak, czy nie? Czy się Nie, mylę? chyba w tamtym. Zaraz zobaczmy, czy to nie było tu w kotłowni. O, tutaj. Tutaj przyłożymy wierzch dłoni i czujemy, jak powietrze nam wchodzi, no bo gdzieś tam natrafiło widocznie na jakąś dziurę w cegle. No i wtedy należałoby I mamy to też na kamerce, I nie? należałoby to zapianować, prawda? Tak, i mamy tu 16,5 stopnia, a tu mamy 17,3, także mamy stopień różnicy w tej chwili, nie? No, jak będzie niższa temperatura na zewnątrz, to będzie mamy jeszcze więcej. stopień, a nie 7. Tak, no tak, oczywiście. Okej, no to tak mamy, tak nam to tutaj wygląda. Zrobiliśmy badanie na podciśnieniu, tak, i okazało się, że budynek spełnia wymagania szczelności nawet dla budynków pasywnych i wynosi To jest ta wartość, parametr, tak, wynosi 0,37. Jest to ilość wymian przez nieszczelności, tak? Czyli 0,37 wymiany
całej objętości powietrza przez nieszczelności wydostaje się. Odpowiada to dokładnie tej wartości, która tutaj jest, czyli 135 metrów sześciennych wydostaje się przez nieszczelności z tego budynku. Normy, jakie są opisane w prawie budowlanym, wynoszą 1,5 wymiany przez nieszczelności dla budynków z wentylacją mechaniczną i 3 wymiany dla budynków z wentylacją grawitacyjną. Także mamy 0,37, czyli jest to bardzo dobrze uszczelniony budynek, co przełoży się na te wszystkie plusy, o których mówiliśmy wcześniej. No, nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że będzie również bardzo dobrze pracowała ta centrala. Dzięki temu, że budynek jest szczelny, to jej sprawność powinna być zgodna z tym, co deklaruje producent, tak? Czyli ten odzysk ciepła będzie w normie i będzie taki, jaki został założony projektowo. Gratulacje dla wykonawcy, dla wszystkich, którzy tutaj tego pilnowali. No i właśnie to, jeszcze raz chcę podkreślić, to narzędzie do badania szczelności no świetnie pokazuje i weryfikuje tą jakość wykonania, tak? Czyli warto to robić, warto sprawdzać, można jeszcze też coś poprawić, tak? Warto być świadomym, że dużo rzeczy można zepsuć, ale też można zrobić bardzo dobrze. Ja jeszcze proponuję wykonać teraz nadciśnienie w budynku i sprawdzić dymem, czy mamy na przykład szczelne okna, czy one same sobie są szczelne, czy są szczelnie zamontowane. Możemy to sprawdzić za pomocą dymu. Także... Świetnie. Miejmy nadzieję, że uda się nam to pokazać i że to będzie efektywne, efektowne. Chciałbym tutaj dodać, jeżeli pani Kasia stwierdzi, że gdzieś są i trzeba regulacje, to znaczy z tego byłby wniosek, że po naprawie ten współczynnik mógłby być jeszcze korzystniejszy niż ten 0,37. A tak. 0,37 to jest 10 razy mniej prawie w stosunku do tego, co norma nasza dopuszcza. Ja cały czas mówię to o wielkim skandalu, że tyle energii niepotrzebnie marnujemy przez tolerowanie nieszczelności. Tak. I niesprawdzanie tego, ponieważ no, to badanie nie jest obowiązkowe i no, nie tracą na tym inwestorzy, użytkownicy. Panie Kasiu, to trochę tak, że jak nie jest obowiązkowe chodzenie do lekarza, żeby się sprawdzić, prawda? No właśnie. Skutki mogą być tragiczne. Będziemy robili teraz kolejną próbę. Pani Kasia uruchamia wentylator. Wentylator spowoduje nadciśnienie w budynku. To nadciśnienie w budynku będzie powodowało wytłaczanie powietrza przez różne nieszczelności. Żeby to było widoczne gołym okiem, robi się wtedy tak zwane zadymienie. Teraz bym prosił zwrócić uwagę na urządzenie. Nie wiem, czy ono będzie widoczne, bo pan Damian za szyby robi ujęcie i z tego urządzenia będzie produkowany dym. Jeżeli będzie nadciśnienie, to ten dym będzie mógł przechodzić na zewnątrz. I zrobimy próbę, zobaczymy, czy ta nieszczelność jest tak istotna, że będzie można w kamerze zaobserwować ruch dymu. Będzie to ruch taki, no, jakbym powiedział, 2-3 palaczy palących papierosy. Kierujemy dym na nieszczelności. Patrzymy, czy po drugiej stronie mamy jakiś dymek. O, tam leci, przy parapecie. O, tak. Nie wiem, czy tutaj. Tutaj też. Elegancko, nie? Ładnie widać. Kończymy. Parę godzin nam zeszło, ale znaleźliśmy niedoskonałości, które parę tysięcy godzin by nas to kosztowało w złotóweczkach. Także ja w każdym razie jestem bardzo zadowolony.
Polecam tego typu sprawdzanie. Z panią Kasią znamy się, no już będzie prawie dyszka Tak. lat, jak się znamy. No, wprowadzała mnie w ten temat, pokazywała, wtedy były tak troszkę na topie domy w technologii drewnianej. No, tam były większe problemy z utrzymaniem szczelności niż w tych obiektach. Także doświadczenia zdobyte od wielu osób, pasjonatów, tak jak pani Kasia. Ja się też stałem pasjonatem dzięki panu Szlagowskiemu, dzięki pani Kasi i innym osobom. I przekazuję to dalej. Mam nadzieję, że państwo z tego wyciągniecie wnioski. Tylko nie wyciągajcie państwo błędnych, nie likwidujcie kominów, nie swoich domów, na swoje domy nie narzekajcie, tylko na zasadzie poprawności to, co my wprowadzamy w nowych domach, próbujcie rekonstruować, poprawiać, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby było przydatne. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście, żeby pani Kasia przyjechała do Was, zrobiła takie badanie albo planujecie budowę domu, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Kontakt do pani Kasi będzie w opisie tego filmu. No i co, proszę jeszcze o parę słów na zakończenie. Tak, zapraszam bardzo serdecznie do wykonywania tych badań, do uświadamiania swoich wykonawców o tym, żeby budowali Wam szczelne budynki bez mostków termicznych, no i żeby je badali, tak? A jeżeli oni ich nie zbadają, to Wy je badajcie, bo będą to tylko dla Was same korzyści, tak? Potem w kosztach eksploatacji, w komforcie i będziecie mieszkać w zdrowym budynku. Także zapraszam do kontaktu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.